Jerozolima to miasto, w którym urodziło się chrześcijaństwo, ale coraz więcej chrześcijan nie może tam wjechać. Albo wchodzi i nie dociera do własnego kościoła, albo dociera i zastaje zamknięte drzwi, nawet jeśli jest patriarchą. I właśnie o tym jest ten odcinek, o współczesnej wersji Drogi Krzyżowej, której turyści nie znają, a miejscowi znają aż za dobrze. Jest niedziela, 5 kwietnia 2026 roku, pierwszy dzień Wielkanocy. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Najpierw jedna rzecz, bez której ta historia nie ma sensu. Bazylika Bożego Grobu to nie jest po prostu ważny kościół w ważnym mieście. Dla chrześcijan to centrum całej opowieści. To miejsce śmierci Jezusa, Jego grobu oraz zmartwychwstania. Dlatego wszystko, co dzieje się przy tych drzwiach, waży więcej niż zwykły incydent przy wejściu do kościoła. I druga rzecz, którą musisz wiedzieć. To miejsce nie ma jednego gospodarza. Największe prawa mają tam 3 wspólnoty. Grecy prawosławni, Ormianie i katolicy reprezentowani przez Franciszkanów. Ale gdy chodzi o status quo, czyli stary układ zasad, prawa ma łącznie 6 wspólnot. To oznacza, że w grobie pańskim prawie nic nie jest proste. Kto gdzie stoi, kto gdzie odprawia liturgię, kto czego dotyka, co można przesunąć, a czego nie wolno ruszyć. Nawet klucze do drzwi od stuleci są w rękach 2 muzułmańskich rodzin. Nie dlatego, że to ładna legenda, tylko dlatego, że chrześcijanie przez wieki tak mocno pilnowali swoich praw, że przy samych drzwiach potrzebny był ktoś z zewnątrz. I dopiero teraz widać, czemu ten tegoroczny incydent z zatrzymaniem kardynała Pizzaballi, o którym więcej za chwilę, tak mocno wybrzmiał. Bo jeśli problem dochodzi aż do drzwi bazyliki, to nie jest tylko problem logistyczny, to jest problem samego serca Jerozolimy. Akt pierwszy. Droga do miasta. Ta historia zaczyna się jeszcze przed murami miasta. Nie wszyscy chrześcijanie mają do Jerozolimy tę samą drogę. Inaczej jedzie pielgrzym z zagranicy, inaczej ktoś z okupowanego zachodniego brzegu, czyli z terenów palestyńskich, a jeszcze inaczej ktoś, kto mieszka już w samej Jerozolimie, w dzielnicy chrześcijańskiej albo we wschodniej arabskiej części miasta. Dla jednego to podróż życia, dla drugiego trudny dojazd, dla trzeciego po prostu dom. I to jest bardzo ważne, bo ten odcinek nie jest o pielgrzymce. To jest też historia o codziennym życiu ludzi, którzy mieszkają kilka minut od grobu pańskiego. Dla części palestyńskich chrześcijan Wielkanoc zaczyna się zatem od dokumentu, od pozwolenia na wjazd do Jerozolimy. Na zachodnim brzegu mieszka niecałych 40 000 chrześcijan, a w Jerozolimie około 13 000. I te 40 000 nie mogą sobie od tak wjechać do Jerozolimy. Muszą dostać przepustkę od izraelskiego wojska, a wojsko nie jest chętne do wydawania takich dokumentów. Na tych 40 000 osób w ubiegłym roku pozwolenia dostało jedynie 6 000. 6 na 40 000. Czyli to od wojskowego urzędnika zależy, czy ktoś będzie mógł modlić się przy Bożym grobie. Jak to się przekłada na palestyńskich chrześcijan? Ano nie myślisz wtedy o tym, kto będzie śpiewał w bazylice, jaka będzie msza, jak będzie wyglądała. Myślisz o tym, czy w ogóle dojedziesz, czy nie utkniesz po drodze. I obok tego jest druga droga. Droga człowieka, który już mieszka w środku. Opowiem Ci historię Józefa Szbejta, Palestyńczyka, który ma sklep z ikonami obok bazyliki. Taki sklep to jego praca. Ikony, krzyże, różańce, oliwne figurki, obrazki dla pielgrzymów. Józef mówił niedawno dziennikarzowi, że rozumie młodszych arabskich chrześcijan, którzy myślą o wyjeździe. Nie dość, że życie codzienne to tysiące drobnych utrudnień, a do tego teraz siada turystyka, czyli nie ma jak zarobić na życie. I tu dochodzimy do turystów, bo bez nich Stare Miasto w Jerozolimie nie działa już tak samo. Przed wojną i przed tą długą serią kryzysów Izrael notował rekordy. W 2019 roku przyjechało tam 4,5 miliona turystów. W ubiegłym roku, czyli wtedy, gdy trwała wojna w Gazie, było ich 3 razy mniej. Najwięcej turystów jest z USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Z Polski jeszcze przed wojną ten ruch też był duży. Oficjalne dane z 2018 roku mówiło o około 150 000 Polaków. Wtedy miasto jednak żyło zupełnie inaczej. Co nie znaczy, że arabscy miejscowi chrześcijanie mieli łatwo, ale przynajmniej mogli zarobić na życie. I to jest moment, w którym ta historia przestaje być tylko religijna. Bo kiedy pielgrzymów jest mniej, albo kiedy święte miejsca działają w rygorze ograniczeń, to cierpi nie tylko religijny rytuał, ale cierpią też ludzie.
Widać to było choćby w sąsiednim Betlejem. Najpierw pandemia, potem wojna w Gazie sprawiły, że miejscowi chrześcijanie, ale także muzułmanie, którzy żyją z turystyki, przestali zarabiać pieniądze i zaczęli emigrację z miasta, bo nie mieli za co żyć. Ale wejście do Jerozolimy to dopiero połowa drogi, bo bycie w środku to jeszcze nie znaczy być na święcie. Akt drugi. Wchodzisz do miasta. Załóżmy, że jesteś już w Jerozolimie. W normalnym roku to miasto w czasie Wielkanocy żyje podwójnie. Najpierw według kalendarza zachodniego, czyli katolickiego i protestanckiego, potem według wschodniego, prawosławnego. W tym roku prawosławna Wielkanoc przypada tydzień po katolickiej, co oznacza, że gdy katolicy świętują Wielkanoc, to prawosławni mają Niedzielę Palmową, a tydzień później Wielkanoc. W normalnych warunkach turystyczno-pielgrzymkowa fala trwa zatem tak naprawdę kilka tygodni. A do tego dochodzi jeszcze żydowska Pascha, która też wypada w podobnym czasie. Właśnie teraz, w chwili, gdy nagrywam ten odcinek. Zatem w normalnym roku Jerozolima żyje teraz pełnią życia. Ale nie w tym roku. Nie w czasie wojny Izraela z Iranem. To właśnie wojna oraz spadające na Stare Miasto w Jerozolimie odłamki irańskich rakiet sprawiły, że Kościół odwołał tradycyjną wielotysięczną procesję Niedzieli Palmowej w Jerozolimie, a izraelskie władze zdecydowały o ograniczeniu liczby uczestników innych uroczystości do 50 osób. W praktyce, poza księżmi, nikt nie mógł wziąć udziału we mszach. A tam, gdzie nie ma schronów, tak jak na przykład właśnie w Bazylice Bożego Grobu, kościoły w ogóle zamknięto. Podobnie jak muzułmański meczet Al-Aksa. Wielkanocy zatem nie odwołano, ale ceremonie zostały ograniczone do minimum, podobnie jak w pandemii. I prawdopodobnie zobaczysz to dopiero w czasie świąt prawosławnych, bo wyznawców odłamów wschodnich zawsze było w Jerozolimie więcej. Na przykład w prawosławną Wielką Sobotę, kiedy w Bazylice organizowana jest ceremonia Świętego Ognia. Zazwyczaj biorą w niej udział tysiące ludzi. W tym roku będzie pusto. Zatem wchodzisz do miasta, bo udało ci się dostać pozwolenie na wjazd z twojego domu gdzieś na zachodnim brzegu. Ale na Starym Mieście w Jerozolimie możesz co najwyżej zrobić zakupy w nielicznych, otwartych sklepach, bo do kościoła w tym roku nie wejdziesz. Akt trzeci. Kościół, w którym nawet drabina jest polityczna. Spróbujmy jednak wejść do Bazyliki Bożego Grobu, najważniejszego kościoła chrześcijańskiego na świecie. Tutaj wszystko jest stare, święte i bardzo delikatne, ale też bardzo ludzkie. To miejsce od wieków jest zarządzane przez wspólnoty, które modlą się w tym samym kościele, a jednocześnie od pokoleń pilnują każdego swojego prawa. Stąd wziął się status quo. Układ, który mówi, nic nie zmieniasz bez zgody innych, nawet rzeczy, które gdzie indziej byłyby drobiazgiem. I dlatego przy wejściu stoi słynna nieruchoma drabina. Nie dlatego, że nikomu nie chciało się jej zabrać, tylko dlatego, że w tym miejscu nawet przesunięcie drabiny może być odczytane jako naruszenie równowagi. Z daleka to może brzmieć śmiesznie, z bliska mówi coś prostego. Ten kościół jest bardziej systemem niż zwykłym budynkiem. I ten system nie wziął się z harmonii. Źródła historyczne przypominają, że napięcia między wspólnotami prawosławnymi, katolickimi i innymi były tu tak ostre, że w 1757 roku greccy i franciszkańscy mnisi mieli atakować się w bazylice świecznikami i krzyżami. Potem przyszedł pożar z 1808 roku, a spór o odbudowę jeszcze bardziej zaostrzył walkę o prawa do poszczególnych części kościoła. Właśnie po takich kryzysach w 1852 roku zamrożono układ, który dziś znamy jako status quo. O co chodzi? Każdy ma wyznaczone godziny mszy, a każdy fragment kościoła jest ściśle opisany, do kogo należy. A jeśli ktoś myśli, że bitwa na świeczniki czy bój o drabinę to dawna historia, to się myli. W 2008 roku doszło do bójki między Grekami prawosławnymi i Ormianami w samej bazylice. Musiała nawet wkraczać policja. Były też momenty, kiedy bazylika zamykała się nie przez wojnę, tylko przez spór polityczny. W 2018 roku sami liderzy kościelni zamknęli bazylikę w proteście przeciwko planom podatkowym i ustawowym władz Izraela. Sam z kolei pamiętam też opowieść mojego przyjaciela, franciszkanina, który przez kilka lat mieszkał i pracował w bazylice. Chodziło o remont posadzki. Niby prosta rzecz, ale żeby do niej doszło, musieli zebrać się przedstawiciele wszystkich kościołów, które administrują bazyliką. Ustalenia trwały wiele miesięcy, a ja od swojego przyjaciela usłyszałem, że już sama zgoda wszystkich na remont była wydarzeniem bez precedensu. No i już wiesz, jak niełatwo modlić się w bazylice. To teraz cofnijmy się do niedawnej Niedzieli Palmowej. Akt czwarty. Próg. 29 marca 2026 roku w Niedzielę Palmową kardynał Pier Battista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej szli do Bazyliki Grobu Pańskiego na mszę. Kościelne instytucje podkreślały, że nie była to procesja i nie było to
w żaden sposób publiczny ceremoniał. Chodziło o prywatną celebrację dla mniej niż 50 osób, czyli zgodnie z izraelskim rozporządzeniem. No ale izraelska policja i tak nie wpuściła kardynała Pizzaballa, czyli przedstawiciela Watykanu w Ziemi Świętej, do bazyliki. Tłumaczono to bezpieczeństwem i zagrożeniem rakietowym. I tutaj ta historia nagle przestaje być tylko opowieścią o zwykłym, anonimowym wiernym. Bo można spierać się o pozwolenia, punkty kontrolne, można mówić wojna, służby, limity, procedury itd. No ale kiedy przed Bożym grobem zostaje zatrzymany nawet patriarcha, to znaczy, że problem doszedł już bardzo wysoko. Kościół odpowiedział ostro. Uznał to za rażąco nieproporcjonalne i sprzeczne z wolnością kultu, która rzekomo obowiązuje w Izraelu. Po krytyce ze strony USA, Włoch i Francji premier Benjamin Netanyahu polecił przywrócić kardynałowi pełen dostęp. Dzień później uzgodniono dostęp dla przedstawicieli kościołów do liturgii całego Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, ale publiczne ograniczenia pozostały. Publiczne, czyli bezwiernych. Sprawę częściowo zatem odkręcono, no ale tylko częściowo. Próg bazyliki stał się ważniejszy niż sama bazylika. Akt 5. Kto naprawdę płaci za taką Jerozolimę? Najłatwiej byłoby zakończyć ten odcinek na Pizzaballi, bo to jest mocna scena. Tylko że największą cenę zwykle płacą nie ci, którzy trafiają na nagłówki. Największą cenę płacą ludzie z Jerozolimy. Ci, którzy nie przyjechali tu na święta, tylko tutaj mieszkają. Sklepikarz, który czeka na pielgrzymów. Przewodnik, który nie ma kogo oprowadzać. Rodzina, która żyje z sezonu świątecznego i patrzy, jak rytm miasta słabnie. Bo chrześcijanie ze Starego Miasta czują się teraz ściśnięci, bo ich obecność nie jest folklorem, tylko częścią codziennego życia tej dzielnicy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Można dużo mówić o bezpieczeństwie, ale Izrael jest przez arabskich chrześcijan oskarżany, że po cichu próbuje pod różnymi pretekstami wprowadzać własne porządki. Zresztą mamy na naszym kanale odcinek na ten temat, no właśnie o tym, jak Izrael stara się wykupywać chrześcijańskie i muzułmańskie nieruchomości na Starym Mieście i nie tylko. Oczywiście po cichu i z wydatną pomocą izraelskiego wymiaru sprawiedliwości. Zachęcam do posłuchania, bo o tym nie mówią żadne media. Link do tego odcinka jest na górze ekranu. A skoro jesteśmy przy arabskich chrześcijanach, według badania Rosing Center w 2025 roku tylko 29% chrześcijan we wschodniej Jerozolimie uważało, że ich wolność religii i kultu jest szanowana. 42% deklarowało dyskomfort przy noszeniu widocznych symboli chrześcijańskich. 54% czuło, że nie jest akceptowaną częścią społeczeństwa. I to nie jest tak, że za noszenie krzyża w Jerozolimie można zostać aresztowanym, ale porozmawiaj sobie z księżmi, którzy pracują w Izraelu. Niemal każdy był kiedyś opluty na Starym Mieście przez ortodoksyjnych Żydów. Każdy, nawet biskup. Palestyńscy chrześcijanie z Jerozolimy, ci, którzy oczywiście nie boją się mówić, także są dyskryminowani, o czym mówią, że dzieje się to w szkole czy w pracy. Powiem to prosto. Dla świata Jerozolima jest symbolem. Dla tych ludzi to jest miejsce do życia. Trzeba tam przejść ulicą, otworzyć sklep, dojść do kościoła, spotkać klienta, zapłacić rachunek i tak dalej. Jeśli właśnie to robi się coraz trudniejsze, to problem nie dotyczy już jednego święta. Problem dotyczy samej obecności chrześcijan w mieście. I może właśnie to jest najmocniejsze w tej historii, że ona nie kończy się wraz ze świętami. Ona wraca do pustego sklepu, słabszego sezonu i rozmowy przy stole. Zostać czy wyjechać? W Betlejem ten proces było widać już bardzo wyraźnie. I znów odsyłam do jednego z naszych materiałów, tym razem o Eksodusie z Betlejem. Puenta jest prosta. To nie jest opowieść o tym, że w tym roku Jerozolimę odwołano, albo że jedna czy druga osoba nie mogła gdzieś wejść. To jest opowieść o tym, że droga chrześcijan do świętowania, do modlitwy w Jerozolimie z roku na rok jest coraz trudniejsza. Jest coraz bardziej taką via dolorosą, drogą krzyżową. Za rok najważniejsze pytanie może znów brzmieć nie, jak wygląda Wielkanoc w Jerozolimie, tylko czy ktoś w ogóle tam dotrze. Jestem ciekaw, jak ty to widzisz. Napisz mi w komentarzu jedno słowo, czy uważasz, że chrześcijanie z Jerozolimy powinni zostać, czy wyjechać. Jedno słowo, zostać albo wyjechać. Zobaczę, co myślicie. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, żeby zrozumieć Bliski Wschód, ale i cały świat. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.